Cześć, witam Was w kolejnym filmie na kanale Orchideli. Dziś ciasto szachownica. Pyszne, delikatne i lekkie ciasto czekoladowe przełożone lekko kwaskowatym kremem zachwyci naprawdę każdego. A więcej przepisów na lekkie i orzeźwiające ciasta na lato znajdziecie na orchideli.com. Zapraszam! Pamiętajcie również o zasubskrybowaniu mojego kanału, aby zawsze być na bieżąco z nowymi przepisami. A łapkę w górę dają dzisiaj wszyscy fani szachów i szachownicy. Zaczniemy od ciasta czekoladowego. 1,5 szklanki, czyli 220 g mąki. U mnie jest to mąka typu 550 drobno zmielona. 2 łyżeczki, czyli 10 g proszku do pieczenia. Oraz 70 g, czyli 7 pełnych łyżek kakao. Mieszamy razem dokładnie. Po czym przesiewamy do drugiej miski. Z 6 dużych jajek oddzielamy starannie białka od żółtek. A jeśli zdarzyłoby Wam się, tak jak mnie przed chwilą, czyli kawałek żółtka znalazłby się w białku, wybieramy je najlepiej za pomocą skorupki jajka, robiąc to z dużym zapasem, tak aby mieć pewność, że nic z żółtka nie pozostało w białku. Następnie białka ubijamy na sztywno ze szczyptą soli, po czym dodajemy mniej więcej połowę z 1 szklanki cukru. I kontynuujemy ubijanie, aż cały cukier się rozpuści. Gdy piana z białek jest ubita, zabieramy się za ubijanie żółtek. Żółtka ubijamy powoli, dolewając 90 ml, czyli 6 pełnych łyżek gorącej wody, a następnie dodajemy resztę z przygotowanej szklanki cukru oraz cukier waniliowy. Pianę ubijamy do momentu, aż stanie się wyraźnie jasna, a cukier nie będzie już wyczuwalny. Do ubitych żółtek dodajemy pianę z białek i delikatnie mieszamy. Po czym dosypujemy powoli przygotowaną wcześniej mąkę z kakao. Całość mieszamy do momentu, aż ciasto będzie gładkie i jednolite. Na koniec dolewamy jeszcze 70 g, czyli 7 łyżek oleju u mnie rzepakowego, po czym całość jeszcze raz mieszamy. A gdy ciasto jest gotowe, przelewamy je do blaszki o wymiarach 20 na 30 cm, której dno wcześniej wykładamy papierem do pieczenia. Ciasto pieczymy w piekarniku nagrzanym do 175 stopni na środkowym poziomie piekarnika przez mniej więcej 40 minut bądź do suchego patyczka. Gotowe ciasto od razu po upieczeniu wyjmujemy z piekarnika i odstawiamy na blat do całkowitego wystudzenia. Następnie kroimy je mniej więcej na pół. Jedna warstwa może być nieco cieńsza od drugiej. Grubszą warstwę kroimy na podłużne paski o szerokości około 1 cm. I tak przygotowane ciasto na razie odstawiamy na bok. 200 ml, czyli 3/4 szklanki mleka, i 4 łyżeczki, czyli 20 g żelatyny, mieszamy razem i odstawiamy na 10 minut do napęcznienia, po czym podgrzewamy na tyle, aby żelatyna się rozpuściła i pozostała lekko ciepła. 750 g sera twaregowego mielonego, można użyć tutaj sera z wiaderka, miksujemy z 1/4 szklanki, czyli 50 g cukru oraz sokiem z połowy cytryny. Następnie dolewamy rozpuszczoną, ciepłą, ale nie gorącą żelatynę i całość mieszamy. 600 ml, czyli 2,1/4 szklanki dobrze schłodzonej śmietanki 36% ubijamy wraz z 1/4 szklanki cukru. Śmietanka nie musi być do końca ubita, wystarczy, że zacznie lekko sztywnieć, dzięki czemu krem później będzie rzadszy, co ułatwi nakładanie go na ciasto. Do ubitej śmietanki dodajemy masę serową i mieszamy. Najbezpieczniej jest to zrobić ręcznie, aby nie zważyć śmietanki. Cieńszy blat ciasta umieszczamy w rancie lub w blaszce, w której wcześniej się piekł. Kilka łyżek gotowego kremu wykładamy na blat ciasta, tak aby krem utworzył cienką warstwę. Następnie układamy pokrojone wcześniej paski ciasta, robiąc równe odstępy. W odstępach nakładamy krem. Po czym wyrównujemy powierzchnię. W kolejnym kroku układamy pozostałe paski ciasta na przemian w miejscach, gdzie poprzednio był krem, tak aby powstał wzór szachownicy.
I znowu odstępy wypełniamy kremem, natomiast resztę wylewamy na wierzch i rozprowadzamy w miarę możliwości równo. Takie ciasto najlepiej jest zostawić w lodówce na całą noc, a jeśli nie macie takiej możliwości, to co najmniej na kilka godzin. A po tym czasie wierzch ciasta posypujemy obficie kakao, no i oczywiście dekorujemy, na przykład tak.